Pierwej w Kościcach, kto miał gospodarka, ten był bogaty. Dzisiaj chcemy opowiedzieć, jak pustynie gospodarki wyglądało. Więc rodzic wybierał, kogo chciał. Kto mu się bardziej podobał, to ten został wybrany. I na przykład na rekowym, czyli najbogatszym, jeden dostał całość, czyli 128 morgów, a drugi wylądował na piaskach, torfach i nieużytkach na Kaniowie, gdzie nie rosło, gdzie potem jego wnuki uciekły stąd jako pierwsze, czy to do Stanów, czy do Brazylii. Nawiasem mówiąc, ciekawy jestem, jak wyglądało ich spotkanie. Ja sobie wyobrażam, że Tomasz Kokot, mój praojciec, sołtys dziedziczny, jechał sobie bryczką z cygarem, Kucia był, czyli furman był przed nim i spotkał się ze swoim bratem, który wiózł na taczce gdzieś trawkę z polanek, z rowków, z grobli, skąd jeszcze mogło być, z dróżek jak nieuczeszczane, jak ich wzrok wyglądał. Dobrze, a teraz wreszcie przechodzimy do przekazania gospodarstwa, które było całym ceremoniałem i tu już urzędy uczestniczyły. Do urzędu właściwie szło się tylko w tej sprawie. W tej sprawie. I tutaj mam od Franka Sośnika dostałem verhandelt zu Kup. Uzgodniono w kupie, w urzędzie notarialnym. Notariusz Królewskiego Sądu Apelacyjnego nazywał się Bolesław Rosiński. I tu na ile stron mamy? Proszę bardzo, tu mogę przewracać. Nie wiem, czy Mariusz będzie chciał, żeby kiedyś konkretnie lepiej omówić. Mariusz oczywiście chciał, żeby ten dokument konkretnie omówić. I przy następnym spotkaniu z Benedykty chciał się coś więcej o niej dowiedzieć. Co to jest za dokument? To jest dokument, jak przekazuje gospodarstwo właściciel gruchałowni i jego żona synowi. Czyli taka umowa o przekazanie gospodarstwa. Umowa o przekazanie gospodarstwa i po początku się na to udało puścić, a ponieważ to się związało z tym, że młody musiał dać pieniądze, to tutaj jest kupiciel i sprzedawiciel. Jest takie coś używane. I tu jest Józef Goluzda ze swoją żoną Jadwigą rodzoną Kokot. Przekazują pełnoletniemu synowi Piotrowi Goluzda i jego narzeczona Katarzyna Sosna. Katarzyna Sosna tu dostają gospodarstwo. Każda rola jest wyliczona, każda rola i co do wielkości, i co do wartości. A potem na końcu jest, co musi zapłacić ten kupiciel, czyli my powiedzieli tym, któremu jest spuszczone, nie po śląsku. On od razu ma wartość tą wyłożyć, a oprócz tego ma świadczyć rodzicom tak zwany dożywotni wycuk. Starzy mają oprócz tego, że tyle zboża, tyle kartofli, tyle jęczmienia, tyle żyta. Tych drobiazgów tutaj jest 20. Ostatni 20 po śmierci jednego z wycuźników, wycuk nie będzie umniejszony. I zaciekawy mnie numer 7. Więc starzy mają prawo używanie tego wedle izby wycuźnej położonego placu i od gnojownika aż do gruszki. Od gruszki w prostej linii aż do jabłonki, a od jabłonki w prostej linii aż do połowy sąsiada Boroś. I w taki sposób stary ma nieograniczone prawo przebywania, gdzie indziej nie. Rozumiem, przewidzieli, że będą się kłócić i ten najlepszy stanie się potem najgorszym, że będą problemy. Jeszcze 10. Używanie wspomnianej gruszki i połowy używanej jabłonki. I to jest oczywiście problem do swady, bo te jabłka to według ilości, czy jak wisiały, czy jak spadły, czy według wagi, czy jak jest robaczywe, to się trochę liczy, a jak jest tam parch, to się nie liczy. Tyle jest możliwości do swady, że w ten sposób sobie staruszkowie wymawiali
wymawiali tu. Jak ich to powiedział w Siołkowicach, krewnym mojej żony, to powiedzieli, ja u nas też do sąsiada tak było. Stary przepisano oprócz izby wiecujnej jest komórka, ale notar zapomniał dojścia i to młodzi zapierali, a stary się przez okno telepała. To było u nas.